Cześć, witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat najnowszy raport NBP o cenach mieszkań, jak one się zmieniają. Są to ceny transakcyjne i ceny ofertowe dla rynku wtórnego i dla rynku pierwotnego. I jak już widzicie z samej zajawki tego filmu, to w jednych miastach ceny mocno idą w górę, w innych spadają, a w dodatku, żeby było śmieszniej, to czasami bywa, że w tym samym mieście jednocześnie rośnie cena mieszkań na jednym z rynków, czyli na przykład wtórnym lub pierwotnym, a na drugim z tych rynków, czyli znowu pierwotnym lub wtórnym, w tym samym czasie cena mieszkania spada. Co się dzieje, dokąd idziemy? O tym będzie w tej audycji. Dodam też, że dla wszystkich Was, którzy chcą mieć jeszcze więcej wykresów, dostęp do tego, no to zapraszam na nasz kanał na Patronite, link w opisie. Tam jest post i tam jest też plik PDF do pobrania dla naszych patronów. A przy okazji też zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, do udostępnienia tego filmu, jeżeli Wam się podoba, swoim znajomym i do tego, abyście zaglądali na stronę cement24.pl, gdzie jest wiele kursów o obrocie nieruchomościami. W tym filmie zastanowimy się, czy mamy sygnały zmiany trendu na rynku mieszkań. Porównamy ceny transakcyjne i ofertowe, porównamy rynek pierwotny z rynkiem wtórnym, porównamy miasta większe i mniejsze, wskażemy na jakieś krótkoterminowe zmiany i wyciągniemy wnioski i rekomendacje. I przy okazji też od razu zapowiem, że w następnej audycji będzie takie podsumowanie opowieści o rynku robionych przez pośredników, przez deweloperów, przez bankowców, przez klientów kupujących, klientów sprzedających nieruchomości, a zaręczam, że oni mają często sprzeczne zdania. Zacznijmy od tego wykresu. On jest wprawdzie sporządzony dla Warszawy, ale obrazuje również sytuację typową w innych, wielu innych, nie we wszystkich miastach w Polsce. I co ten wykres pokazuje? Ta zielona linia to jest indeks cen transakcyjnych mieszkań w Warszawie dla rynku wtórnego, a te słupki pokazują, jak duże były upusty, jak bardzo musiano opuścić sceny pierwotnej, ofertowej, aby doszło do transakcji. Te niebieskie słupki to są po prostu kwartalne słupki, a czerwone słupki dla ułatwienia pokazują zawsze pierwszy kwartał danego roku. No i co widzimy z tego wykresu? Widzimy, że po silnych wzrostach w latach 2001-2023 indeks cen transakcyjnych w Warszawie zaczął spadać. To jest bardzo istotne. Rynek wtórny zaczął w Warszawie spadać. Jednocześnie rosną upusty, czyli różnica między ceną ofertową a transakcyjną. To zestawienie wskazuje na schłodzenie rynku i na większą siłę negocjacyjną kupujących. Na tym wykresie prezentuję porównanie cen ofertowych i transakcyjnych na rynku wtórnym dla wielu miast. Przypominam, że dane są wzięte z raportu NBP, który to zbiera swoje informacje na podstawie różnych ankiet z banków, z deweloperów, od pośredników, więc to nie są dane o wszystkich transakcjach na rynku, tylko o jakiejś części, ale jest to w sumie taki najbardziej obszerny i podający najszybciej informacje raport, więc warto na niego patrzeć, pamiętając jednak o tym, że może to się różnić, jeżeli później już będziemy porównywali wszystkie dane. Te różnice zazwyczaj są bardzo mało istotne. Cóż widzimy? Najwyższe ceny Warszawa, Kraków, Wrocław. Bydgoszcz nie jest za to miastem należącym do miast bardzo drogich. Różnice są spore, nawet czasami wręcz niemal dwukrotne co do ceny między miastami. Krótko mówiąc, patrząc się na te miasta, widzimy, że sprzedający nadal mają dość silną pozycję, choć zaczyna przybywać pola do negocjacji na rynku wtórnym. Dla tych, którzy po raz pierwszy oglądają naszą audycję, wyjaśnię też, dlaczego raz mówię o indeksach, a raz mówię o cenach. To są istotne różnice.
Otóż może być tak, że w jakimś mieście ceny są bardzo wysokie i na przestrzeni lat one bardzo mocno urosły, ale może być też tak, że w innym mieście ceny są znacząco niższe, natomiast procentowy wzrost tych cen był znacznie większy niż w tym droższym mieście. To warto o tym pamiętać, bo to też pokazuje, gdzie lepiej jest inwestować. I jeżeli wykażecie się cierpliwością, no to uzyskacie wiedzę właśnie na ten temat. W tym filmie omawiam oczywiście 17 największych miast w Polsce, ale czasami odwołuję się do przykładu tylko Warszawy, nie dlatego, że jakoś uwielbiam specjalnie Warszawę, tylko dlatego, że jest to największy rynek i na nim najlepiej widać statystycznie to, co się dzieje. Po prostu próbka danych jest największa. Przepraszam wszystkich, którzy oczekują, żebym analizował każde miasta, ale te miasta analizuję po prostu na wykresach, które znajdziecie, przypominam, na naszym kanale Patronite. Lub w dalszej części tego filmu, co widzimy na tym wykresie, porównanie cen ofertowych i transakcyjnych, rynek wtórny Warszawa, i widzimy właśnie to, że te wyższe ceny, czyli te ofertowe, zaczęły ostatnio, najpierw zahamowały, potem zaczęły spadać wcześniej, a potem widzimy też, że po tym spadku z jakimś przesunięciem czasowym również ten spadek dotarł do cen transakcyjnych. Z czego wynika to przesunięcie czasowe i z czego wynika i co oznacza ta większa różnica? No po prostu czasami te ceny ofertowe zmieniają się wolniej z różnych powodów. Ludzie po prostu nie chcą opuszczać, bo pamiętają jeszcze historyczne ceny. Poza tym na przykład w ofercie nagle mogą dominować jakieś droższe mieszkania, a te tańsze być wybrane i dlatego też tak to może wyglądać. Natomiast ceny transakcyjne zmieniają się z opóźnieniem po prostu dlatego, że między zgłoszeniem oferty, potem uzgodnieniem warunków, a faktyczną transakcją upływa czasami pół roku albo nawet więcej miesięcy, więc to przesunięcie o 2 kwartały jest całkiem naturalne. Przecież na przykład zamknięcie transakcji opartej o kredyt już zajmuje jakiś czas. Od umowy przedwstępnej, wtedy, a przecież nawet trochę wcześniej, ustalono warunki transakcji, potem zawarto umowę przedwstępną i tę umowę ostateczną. Te przesunięcie wynika po prostu tak naprawdę z raportowania, bo w raportach widzimy transakcje sprzedaży już udokumentowane. Jak widać, te spadki indeksu cen mieszkań na rynku wtórnym dotyczą nie tylko Warszawy, bo tutaj widzicie indeksy cen dla 7 największych miast w Polsce i można powiedzieć, że po takim silnym wzroście, rajdzie, krótkim zatrzymaniu, odbiciu, w tej chwili w 2025 roku mamy fazę, którą można by najlepiej określić stabilizacja. Na razie stabilizacja, zobaczymy, w którą stronę rynek pójdzie. Wykres zbiorczy dla 17 miast indeksu wygląda tak, więc dlatego zamieszczę Wam coś prostszego, czyli indeks, na którym prezentuję Wam tylko wybrane miasta i ta czerwona najwyższa linia to jest linia dla Zielonej Góry, która jak widać jest rekordzistą wzrostu cen. Przypominam, 2015 to jest poziom 100. Obecnie dla Zielonej Góry ta wartość jest znacząco wyższa. Najmniejszy wzrost od 2015 roku osiągnął Olsztyn. Warszawa, to ta linia fuksjowa, jest jak widać w centrum tych zmian, ani najwyższe, ani najniższe, a ta kolejna linia to wykres dla 10 największych miast. Wszystkie indeksy ostatnio, można powiedzieć, raczej hamują. Jeżeli chcecie zobaczyć szczegółowe wykresy dla wszystkich 17 miast, zapraszam na nasz kanał Patronite, tam one są. A na tym wykresie widzicie ceny transakcyjne na rynku wtórnym. No i tym razem czerwona gruba linia na samym szczycie prezentuje Warszawę, bo tam ceny są najwyższe. Ta pogrubiona na dole, najniższa linia w drugim kwartale 2025 roku to jest Bydgoszcz. Zobaczcie, że właściwie w prawie wszystkich miastach po takim okresie dynamicznych wzrostów i szalonego wybicia związanego z
kredytem bezpiecznym 2%. W tej chwili mamy już ostatnio, albo już nawet od kilku kwartałów, albo stabilizację, albo spadek. To powiedziałem w większości, bo na przykład w Bydgoszczy ceny urosły i zobaczcie to na tym wykresie, na którym przedstawiam zmiany ceny transakcyjnej, to te niebieskie słupki, i ceny ofertowej, te czerwone słupki, pomiędzy drugim a pierwszym kwartałem na rynku wtórnym. No i widzimy spadki w Poznaniu, a wzrosty w Szczecinie, w Bydgoszczy. Jak widać, rynek jest rozchwiany. No i też mamy takie miasta jak na przykład Lublin, gdzie ceny transakcyjne niby spadają, a ofertowe niby rosną. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że rynek jest lekko niezdecydowany, w którą stronę ma pójść. I podkreślając to rozchwianie rynków, spójrzcie się na to, co widać tutaj. To jest zmiana ceny transakcyjnej, niebieska na rynku wtórnym, a czerwone słupki na rynku pierwotnym. No i widzimy na przykład Poznań znowu, rynek wtórny, ceny spadają i to jest jeden z większych spadków na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym jednak ceny rosną. W Szczecinie dość odwrotnie, w Rzeszowie potężny wzrost na rynku cen transakcyjnych, na rynku pierwotnym i niewielki, w zasadzie taki można powiedzieć śladowy przyrost na rynku wtórnym. Dlaczego tak się dzieje? No powiem tak, rynek wtórny generalnie jest mniej odporny na, nie chcę użyć tego słowa, ale w cudzysłowie manipulację. Po prostu na rynku wtórnym mamy rozproszonych graczy, rozproszonych sprzedających, rozproszonych kupujących i żadna ze stron, można powiedzieć, nie jest w stanie dyktować warunków. Natomiast na rynku pierwotnym mamy do czynienia z deweloperami i wprowadzenie, zwłaszcza w mniejszym mieście, jednej czy dwóch inwestycji w mieszkania, kilku bloków, może po prostu znacząco zmienić ceny na rynku pierwotnym. O jeszcze innych przyczynach tego zjawiska opowiem Wam w kolejnej audycji, tej, którą już zapowiedziałem, że będzie właśnie o różnych poglądach różnych osób na rynek i dlaczego też nagle na rynku pierwotnym mogą drożeć mieszkania, chociaż wydawałoby się, że nie powinny. Zanim przejdę do omówienia rynku pierwotnego, to ostatni wykres dotyczący rynku wtórnego i będzie na nim widoczne porównanie ceny transakcyjnej za 1 m2 mieszkania oraz indeksu zmiany ceny. Te czerwone słupki to indeksy, a te niebieskie to cena transakcyjna i tutaj po prostu widać wyraźnie, że najwyższy słupek czerwony nie odpowiada najwyższemu słupkowi niebieskiemu, wręcz jednemu z najniższych można powiedzieć, bo tak się dzieje w przypadku Zielonej Góry, a tutaj możecie też zobaczyć inne miasta. A na rynku pierwotnym to dopiero jest rozchwianie. Spójrzcie się chociażby na Rzeszów. Tam widać potężny wzrost cen transakcyjnych. Niebieski słupek maksimum wyleciał w kosmos, a ceny ofertowe na rynku pierwotnym spadły. We Wrocławiu mamy również duży wzrost cen transakcyjnych, ale też znaczący wzrost cen ofertowych. Natomiast w Białymstoku potężny wzrost cen ofertowych i w sumie niewielki w porównaniu z nim wzrost cen transakcyjnych. Krótko mówiąc, dzieje się na tym rynku pierwotnym. Na kolejnych dwóch wykresach prezentuję zmianę cen ofertowych i cen transakcyjnych dla rynku pierwotnego i możecie zauważyć, że w tych cenach ofertowych panuje dość duży optymizm. One mogą nawet rosnąć, nawet tam, gdzie te ceny transakcyjne się zatrzymały lub zaczęły spadać. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, te ceny transakcyjne dotyczą czasami też starych jeszcze zasobów wyprzedawanych mieszkań, czasami tych gorszych, a ceny ofertowe bardzo często odnoszą się do tego, co będzie tak faktycznie wybudowane na przykład za rok albo za 2 lata i tutaj można powiedzieć, że deweloperzy
przewidując i zakładając, że będzie wzrost cen, no też poszli w górę z cenami ofertowymi, ale nie wszędzie, bo czasami są wręcz zaskakujące i olbrzymie obniżki, ale jak powiedziałem o tym, to już będzie w kolejnej audycji. Tutaj tylko prezentowałem dane z raportu NBP, analizę tych danych oraz wnioski. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego raportu NBP? Główne obserwacje są takie. Mamy sygnał schłodzenia w największych miastach. W Warszawie widać spadek cen transakcyjnych i rosnące upusty, czyli tutaj rośnie siła negocjacyjna wśród kupujących. I tak wygląda też podobnie na części dużych rynków, powiedzmy. Mamy też rozjazd segmentów. W niektórych miastach pierwotny rośnie, a wtórny spada i odwrotnie. To w pełni jest racjonalne przy różnej podaży, cyklu inwestycji i profilu nabywców. Są też mocne różnice lokalne. Nadal są takie rynki idące do przodu, Rzeszów na pierwotnym na przykład, a takie są też hamujące rynki, o których mówiłem wcześniej. Długoterminowo patrząc się na to, na indeksy, no wszędzie jest po prostu drogo i wysoko. Marże negocjacyjne natomiast, czyli te upusty, wracają. Co może się wydarzyć w ciągu najbliższych miesięcy? Oczywiście, jeżeli nastąpi jakaś nagła katastrofa. Może być miękkie lądowanie, taki boczniak cenowy, umiarkowany obrót, upusty rosnące. Może być też selektywna korekta w niektórych lokalizacjach. Może 3, może 8%, to też zobaczymy. Jeżeli poprawią się warunki finansowe, na przykład popyt kredytowy będzie, no to może być szybsze odbicie rynku pierwotnego niż wtórnego, może w ogóle nastąpić odbicie na rynku. Trzeba obserwować tak naprawdę upusty u deweloperów, liczbę ofert, jaka jest na rynku, czas ekspozycji, akcje promocyjne, wolumen kredytów. To wszystko musi być przez Was obserwowane, jeżeli chcecie na tym rynku zarabiać. No ja wiem, że na przykład wiele wiadomości można uzyskać na przykład od pośredników nieruchomości, bo to oni najlepiej wiedzą, jak długo statystycznie są oferty na rynku, jak trudno się szuka nabywcy, więc współpracuję również z pośrednikami, jeżeli sami nimi nie jesteście. Jeżeli lubicie inwestować w nieruchomości, no to patrzcie się, jaka jest korelacja między rynkiem pierwotnym a wtórnym i wybierajcie lepszy w danym momencie rynek. Przyglądajcie się lokalizacjom. Pamiętajcie, lokalizacja to oczywiście podstawa. Pamiętajcie też, że mówiłem zresztą w jednej z poprzednich audycji o tym, że wchodzą wreszcie do Polski klasy energetyczne, wejdą te oznaczenia literowe. Jeśli za tymi klasami pójdą działania banków albo jakieś działania ustawowe, o których mówiłem w tamtej audycji, link na dole, no to ta właśnie klasa energetyczna stanie się niemal równie ważna jak lokalizacja. Ponadto pamiętajcie o tym, że w ogóle w tej chwili coraz bardziej liczy się jakość mieszkania. Te mieszkania gorsze są coraz bardziej odrzucane. Rosnące ceny energii również wpłyną na tych, którzy kupują mieszkania po to, żeby je dalej wynajmować innym osobom. Najemcy po prostu będą szukali mieszkań, w których mniej płacą za energię niż więcej. No, na ten rynek powoli nadciąga zmiana. Trzeba też patrzeć się na potencjał danej miejscowości, pamiętać o fatalnej czy też spadającej ciągle liczbie urodzeń w Polsce, w ogóle demografii takiej, tym co się dzieje, ubywającej liczbie ludności. Czynników jest mnóstwo, które należy rozważyć. Patrząc się tak na ten rynek ogólnie, to najważniejsze według mnie wydaje się to, że jeżeli nic się w ogóle w tej chwili nie wydarzy, no to mamy przed sobą co najmniej kwartał stabilizacji na tym rynku. A strony tego rynku, gracze, jedni liczą, że pójdzie w górę, inni, że pójdzie w dół. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Przypominam, że na Patronite są do pobrania
wykresy, większa liczba wykresów i zapraszam do zaglądania na stronę cement24.pl. Cześć, trzymajcie się.